Niektórzy uczą się na błędach, inni nie. Wśród nich jest nawiedzony Tateł, który nie dość, że wciąż ogląda mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, to jeszcze postanowił wrócić na dywanik u złego ojca. A ma się z czego tłumaczyć. Wystarczy powiedzieć, iż gdy poleciał na zachód, to tak się zestresował nowoczesnością, że po raz pierwszy poszedł z córką na mszę. Witaj. Witam serdecznie. Zaczniemy standardowo. Pytanie na rozgrzewkę. Co ma wymiary? 1,20 m, metr na 70 cm. Powiem Ci, że kiedyś takie wymiary będzie miała prawdopodobnie Zuzło. Przepraszam za głos, zakrypłem się. Ale nie, znowu nie mam pojęcia. A to znowu jest okno życia. Znowu? Tak, chciałem się sprawdzić. Może za trzecim razem odgadnę. Nie, wiesz co, ja już temat okien życia dawno temu porzuciłem. Ja już się skłaniam w stronę książek jak skutecznie wymęczyć dziecko, żeby mi nie przeszkadzało przez cały dzień. No, takie poradniki na pewno są cenne, ale jednak wiesz, dalej w opisie masz, że te wycieczki pod okno dziecka. Nie, a właśnie widzisz, nieuważnie zaglądasz do mnie, ale ponieważ ten opis się już dawno temu zmienił. Widziałem, jest taki krótki, ale on mi się nie podoba i ja dalej się trzymam starego. I on jest u mnie na podcaście, w starym odcinku podcastu i zostanie. Ja wiem, ale gdybym chciał zrobić kolejną wycieczkę do okna życia, to prawdopodobnie sam bym siebie tam wsadził, wiesz? Już dziecko bym zostawił. Skoro okno życia już odpadło, to no nie wiem, o czym chcesz dziś rozmawiać oprócz wyższości brody nad wąsem. Wiesz co, pytałeś mnie o to, co przez ostatnie 1,5 roku się u mnie działo, to powiem tak, nie byłem na wyborach, na przykład. No, nie chciałem zdecydowanie tam pójść. Obejrzałem już 4 razy Deadpoola i Wolverina. Nie zamordowałem własnego dziecka, co uważam za największy sukces. Jej matki również nie próbowałem zabić, choć miałem takie momenty, w których chciałem to zrobić, ale ona miała chyba ich więcej, tak mi się wydaje. I to jest to całe podsumowanie. To moje pytanie, bo pytanie brzmiało, rozmawialiśmy w marcu 2023 roku, co się od tego czasu zmieniło i zamknąłeś się w 15, nie, w 20 sekundach, tak? Ale ja Ci mówiłem, że to będzie rozmowa na 5 minut w takim razie. No moim zdaniem Ty oszukujesz, kolego, bo no po kolei, no na przykład co się zmieniło, no to już to zajawiałem, czyli podczas naszej ostatniej rozmowy stwierdziłeś, tu cytat, Zuza nigdy nie była w kościele, bo chcieliście czekać, aż będzie świadoma. No a tu bach, msza w kościele katolickim w Lądku-Zdroju. No kiedy jej świadomość tak wzrosła? Jej świadomość w ogóle nie wzrosła, ale zabrali ją moi znajomi, którzy uczestniczą w życiu społeczeństwa w swojej dzielnicy w Londynie. Co niedzielę na 10 rano idą na mszę. No a z racji tego, że my się nie umieliśmy zebrać, no to zabrali tylko Zuzło i ona tam poszalała. Ale mi się wydaje, że ty opisywałeś to z pierwszoosobowej perspektywy. Czy to jest licencja poetyka? Nie byłeś tam? Nie, ja tam byłem. Ja dołączyłem gdzieś tak w połowie mszy. Okej, no i bo wiem, że tam ci się podobało, że głośno nie, śpiewali. Wiesz co, fajne było to, że dzieci, które były w czasie tej mszy, robiły absolutnie wszystko, tylko nie uczestniczyły w tej mszy. I nikt nawet na nie nie spojrzał, ani złym wzrokiem, ani ich nie próbował w jakiś sposób zmitygować. No, Zuza obiegła cały kościół tyle razy była pod tą nawą, tyle razy była przy księdzu. Nikt nie reagował. Tam pozwolili być dzieciom dziećmi. Czyli po prostu wchodzą, uczestniczą w jakimś ważnym wydarzeniu dla ich rodziców, ale jakby zajmują się sobą. Nikomu to nie przeszkadza, tam jest na to po prostu zwykłe przyzwolenie. Taka fajna sytuacja, bo kojarzę moje pobyty w czasie różnych mszy, z różnych okazji, dawno temu i za każdym razem, kiedy widziałem jakieś dziecko, które coś robiło nie tak, nie dość, że pół kościoła się patrzyło na to dziecko, to potem pół kościoła patrzyło złym wzrokiem na rodziców, na matkę, na ojca. O księdzu nawet już nie wspomnę, nie? Ksiądz oczywiście ocisza i ble. No, tak to wygląda. Tam była zupełnie inna sytuacja. Do tego widać, że tam jest społeczność i tam nie ma tak, że przychodzi ktoś obcy, to wszyscy na niego patrzą. Ty nikogo nie interesujesz, potem po mszy idziesz, możesz sobie z nimi pójść na kawkę, herbatkę, wtedy z tobą pogadają, porozmawiają, pośmieją się z tobą, zapoznają się i jakby powoli cię przekonują tym, że oni tam nie są po to, żeby przede wszystkim uczestniczyć w spotkaniu z Bogiem, oczywiście to jest ważne, ale po to, aby wspólnie spędzić czas, miło go spędzić i żeby utworzyć taką społeczność, która coś da i tobie, i im. Taka obopólna
wymiana. No dobra, ale to rozumiem, był polski kościół. Właśnie nie, to był angielski. W sensie to był chrześcijański, ale prowadzony przez Anglików. Tam Polaków prawie w ogóle nie ma. No nie, bo pytam, bo wiesz, no pomijając już to, że prowadzić jest miła imprezka, to no w wielu sektach jest na początku bardzo miło, nie oszukujmy się, ale no sam fakt jest taki, że no tam jest też inny kościół, nie ma tej pozycji jak u nas dominującej, więc raczej muszą się starać te dzieci jakoś przyzwyczaić do chodzenia do siebie, bo nie będzie tego przymusu odgórnego, no to jest inne społeczeństwo. Wiesz co, masz rację, ale z drugiej strony też widać po tych ludziach, że to nie jest jakiś mus dla nich, żeby chodzić do tego kościoła. Oni jak nie chcą, nie muszą w tych mszach uczestniczyć. Wiem, że ten proboszcz, bo to już akurat więc opowieści od moich znajomych, którzy tam zaczęli uczęszczać, on nie wymaga od niczego, od nikogo tak naprawdę. On po prostu chce, żeby oni byli. Jeżeli oni będą, jemu będzie bardzo miło. Jeżeli ich nie będzie, on ich nie będzie za to w jakiś sposób prześladował, karał i tak dalej. Tam to wygląda bardziej na zasadzie no, dosłownie takiej wspólnoty, zwykłej lokalnej wspólnoty, w której każdy może być sobą, a nie musi być kimś w ciągu tej jednej mszy albo w ciągu tego jednego spotkania. Ja sprawdzam teraz, wiesz, chcę sprawdzić procentowy udział katolików w Anglii, dlatego tak, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No faktycznie to jest około 8% populacji, to wiesz, to nie jest tak jak u nas, że jednak każdy będzie cię spoglądał. Może to jest jakaś potrzeba poszukiwania faktycznie tak jakiegoś towarzystwa czy społeczności, no ale skoro wiesz, miała być świadoma, a ty już ją tam wrzucasz, no kolego. Słuchaj, zapisałem. Ona nawet nie pamięta, że tam była. W sensie na pewno pamięta, ale jakby to nie było dla niej jakieś... To był kolejny plac zabaw. Ja bym tak bym nawet stwierdził. Plac zabaw, na którym ona się mogła troszeczkę wyszaleć, też poznać inne dzieciaki, które tam razem z nią szalały. I to było wszystko. No, myślę, żeby to kiedyś nie był plac zabaw dla innych, wiesz? Znaczy wiesz co, nawet pomyślałem o tym, żeby ją kiedyś wprowadzić tutaj do kościoła i zobaczyć nie jak ona się będzie zachowywać, bo to akurat wiem, co może robić, ale jaka będzie reakcja społeczeństwa. Znaczy, obaj wiemy o tym, że tutaj msza święta musi być, no niestety z pełną powagą, bez jakiejś radości, uśmiechu. Oczywiście nie wszędzie tak jest, ale to jest większość przykładów i większość przypadków w większości kościołów w Polsce. Nie? Oczywiście są takie, gdzie jest pewien luz, ale to wszystko zależy od jednej osoby, księdza. Jeżeli ksiądz jest spoko, no to wtedy msza jest też spoko. No wciąż jest członkiem tej organizacji, która właśnie traktuje to jako place zabaw dla siebie bardziej, dlatego ja wiesz, no nie chcę cię tutaj jakoś mocno atakować, ale zaskoczyłeś mnie, no widziałem zdjęcia, widziałem właśnie to, mówię, no jak to się stało, dlatego musiałem cię spotkać. Ja się dziwię, że kościół się nie zawalił. No, to jest dla mnie najważniejsze. No. Nie zawalił się, czyli nie ma tak źle. To tylko budynek. No dobrze, to tak na drugą nóżkę, a jak wygląda Halloween na Wyspach? Powiem ci, fajnie. To była... Znaczy, ja to pamiętam z perspektywy, jak widziałem Zuzę. Odkąd tylko wyszliśmy z mieszkania, wyszliśmy na ulicę, to ja widziałem takiego strusia pędzi wiatra, który leciał tylko od domu do domu, zabierał cukierki i potem ogarnął sobie jakąś grupę chłopaków, który w obstawie za nią biegał i po prostu z tą swoją czapką pomni, bo ona w postać pomni była przebrana, miała tam tak nawalone, że musieliśmy to sobie przerzucić jeszcze do kurtek, żeby jej to nie wypadało w trakcie biegu. Ogółem to nie jest tak, że tam wszyscy obchodzą Halloween, bo to z góry widać. Idzie się różnymi ulicami, gdzie są domy po lewej, po prawej i tak powiem procentowo 1/4 może faktycznie jakby uczestniczyła w tej zabawie. To widać po dekoracjach, nie? Tam gdzie jest udekorowane, no to tam do tych drzwi dzieci pukają. Jak coś nie jest udekorowane, no to nawet się do nich nie zbliżają. I tak no 1/4 przynajmniej w tej dzielnicy, w której myśmy spędzali Halloween, tak to wyglądało. Ale jak już się drzwi otworzyły, no to pełne uśmiechy, zabawa, radość i no po prostu fajnie to wygląda. Zaskoczyłeś mnie, że 1/4, to powiem szczerze, myślałem, że więcej. Ja też tak myślałem właśnie, też byłem pewien, że tam po prostu przejdziemy przez 15 domów i wrócimy z pełnym workiem słodyczy i już nie będzie co zbierać tak naprawdę. Musieliśmy przejść naprawdę spory kawał, sporo tych domów musieliśmy odwiedzić. W pewnym momencie nawet zabłądziliśmy trochę, bo też nie znamy do końca tej dzielnicy, ale no, udało się uzbierać kapelusz pełen nieba. Kapelusz pełen nieba, no. Jejkuś.
No, dziecko było zadowolone, wymęczone totalnie, inne dzieciaki tak samo, ale mówię, tych domów tak na każdą ulicę, jak nie wiem, przypadało 20-30 domów po lewej i po prawej, 1/4 może była udekorowana, czyli była gotowa przyjąć małych gości. I właśnie tak wracając jeszcze do Zuzła, widziałem, że się przeprowadza to za tę pomni, tego pomni, bo nawet nie wiem, kto to jest, bo musiałem sprawdzić, wiesz? To jest ona. Nie wiem właśnie, chciałem spytać się, skąd ty to wziąłeś, bo tak sprawdziłem tylko, że to jest obłędny cyfrowy cyrk. A faktycznie, przepraszam, jest protagonistka serii, faktycznie ma. Tak, Amazing Digital Circus to jest animacja internetowa tworzona, tu już nie pamiętam, kto ją tworzy, dokładnie jakaś dziewczyna, to jest bodajże chyba z Japonii, ale to nie dam sobie ręki uciąć. Ona ten serial tworzy już od ponad 2 lat. Dopiero chyba kilka tygodni temu wyszedł 3. odcinek tej animacji. Ona ma tak około 20 minut każdy odcinek i opowiada o dziewczynce, która się dostaje do jakiegoś cyfrowego świata i próbuje się z niego wydostać. Powiem tak, animacja jest bardzo fajna. Mi się bardzo podobają te postacie, które tam się pojawiają, bo poza pomni jest tam cały szereg po prostu dziwadeł, które możemy spotkać. Zuza to uwielbia, ale przy tym 3. odcinku już mi się zapaliła tak mocna czerwona lampka, że powiedziałem, że pierwszy odcinek jeszcze Ci pozwolę oglądać, ale tego 3. już nie ma bata po prostu. A wynika to z tego, że to nie jest serial dla małych dzieci. To jest już bardziej dla młodych, tak. 14-15 lat i już zwyż. Ten 3. odcinek to ja po prostu zobaczyłem horror, zwyczajny już horror animowany i nie, tego już nie może oglądać. Postacie są fajne, niech ona sobie żyje w tej swojej bajce, którą sobie tam ogląda. Ona głównie i tak piosenek słucha z tego, a nie sama animacja. Fajne dla Ciebie. Tobie się to powinno spodobać, Twoim pszczelarzom kiedyś może też, natomiast jednak muszą trochę podrosnąć. A to jest zaskoczenie, właśnie mówię, nie znałem tego i tylko tak rzuciłem okiem, że właśnie jest ta seria i no to popatrz, teraz mnie zainteresowałeś. No warto, naprawdę warto. To jest ładnie zrobione, przede wszystkim bardzo ładnie zrobiona animacja z mega dziwnymi postaciami. Jeżeli masz, tam jest taka postać, powiedzmy zarządcy tego całego cyrku i ona wygląda tak, że to jest szczęka, w której są oczy, kapelusz, ręce i tak dalej, więc no, to już wiele mówi o tym, co tam się dzieje, nie? Czyli taka radość. A powiedz mi tylko, czy Zuzło przebrała się, żeby nie straszyć ludzi, czy to nie wiem, po prostu nie mieliście, chcieliście mieć dla nich litość, żeby nie była sobą? Wiesz co, ja traktuję to raczej jako personifikację mojej córki, ponieważ ta pomni jest postacią na wskroś pokręconą jednak, przez to, że trafiła do świata, z którego się nie potrafi wydostać. Jest tak bardzo nietypową, jest trochę szaloną, ale jest też bojaźliwą, jest też empatyczna w tej animacji, to się tam gdzieś tam objawia, czyli jest taką cudowną pigułką, w którą mógłbym wsadzić spokojnie Zuzę. Trochę starszą, ale jednak mimo wszystko, nie? Chociaż teraz też mają parę wspólnych cech. Mówisz o tej empatii, no najbardziej empatyczną bajką na świecie na pewno nie jest Psi Patrol, ale zdradziłeś mi, że byłeś niedawno na Psim Patrolu w wersji ciut takiej dla starszych, że tak się wyrażę. Nie, to nie było dla starszych, normalny. Odbiór taki miałeś. Odbiór był zabawny z mojej perspektywy. Dzieciaki świetnie się bawiły na tym. Zacznijmy może od tego, że byłeś na spektaklu. To nie był Tak. film, bo żeby się nikt tu nie zdziwił. Tak, to był spektakl i nie wiem, czy to jest w końcu Psi Patrol, czy to jest Psi Gang, bo co innego na biletach, a co innego na stronie internetowej Pałacu Młodzieży pisało tak naprawdę. Ja się śmiałem dlatego, ponieważ no, grały same dziewczyny. I szły czasami dziwne komentarze w stronę tych dziewczyn, bo jedna matka, która siedziała obok nas, stwierdziła, że prawdopodobnie jedna z tych pań, albo one wszystkie są na tej scenie i nie noszą staników. Ja sobie myślę, kobieto, jesteśmy na spektaklu dla dzieci, one są poprzebierane za różne postacie, a ty zwracasz uwagę na coś takiego, nie? Jakiś odlot. Znaczy, jeżeli będziesz chciał przejść do rozmowy o tym, dla kogo takie spektakle są i co dzieci widzą, to dzieci widziały tylko postacie z bajki, nic więcej, nie? Tak, ale do tego właśnie chciałem dojść, no bo zauważ, że to nie jest tak, jak że stereotypowy mężczyzna zauważył, jedna wyłowił jakimś cudem, że ktoś nie ma właśnie bielizny jakiejś, a ty
A to jak zwykle właśnie te mamy. To tak, że nie atakuję teraz mam, ale akurat faktycznie ale można się przecież spotkać, to zazwyczaj mamy są bądźmy tymi uczciwi, bardziej... facet o tym głośno nigdy nie powie, tak? Natomiast kobiecie może to przeszkadzać, bo jest facetem i z dziećmi, tak? I pytanie, kogo ona bardziej pilnuje w tym momencie i o co jej chodzi? Czy o jej faceta, jej męża, który może na to patrzeć, czy chodzi o to, jak te dzieci to odbierają? Nie ma się co czarować. Dzieciaki po prostu przyszły, zobaczyły spektakl, bardzo dobrze się na tym bawiły, one nie patrzą na takie detale. Dzieci nie zwracają na takie rzeczy uwagi, bo nie są nawet tego świadome, tak, no, obiektywnie patrząc, nie? No, co one mogą być świadome tego, że czy ktoś nosi bieliznę pod swoim przebraniem scenicznym, czy nie nosi tej bielizny, nie? Jakie w ogóle to ma znaczenie? No, nie ma żadnego właśnie, nie? No to przecież... Chodzi o sam odbiór, tak? Jest spektakl, jest on, jakiś tam scenariusz jest, dzieciaki w to chłoną od pierwszej minuty, wchodzą w to, bawią się, skaczą, tańczą, biegają pod scenę na siedzenia i z powrotem, bo taka forma tego spektaklu była, no i gitara, tak? Wszyscy się świetnie bawią, wszyscy są zadowoleni. Jeżeli ktoś widział w tym coś nie teges, no to już jest jego problem. No tak, bo to jego problem, ale widzisz, chciałem też spytać, bo tak... No czasami są jednak pytania, że no ty, ja prowadzimy blogi tak zwane parentingowe, ojcowie, no i dlatego przyznam się, że znajomi często mnie pytają o spojrzenie na takie właśnie, jak my patrzymy na inne osoby. No ja mówię, ja nie patrzę, bo to nie jest moja sprawa, no ale taką obserwację miałeś i byłem ciekaw, czy właśnie, czy częściej się z tym spotykasz, no bo ja rzadko obecnie chodzę na placę zabaw, nie będę nikogo oszukiwał, więc nie wiem, jak tam teraz się ludzie zachowują, ale jak ostatnim razem byłem, to była dość spora grupa ojców, więc... No nie słyszałem tylu komentarzy, może tak. Wiesz co, no to ja mam odwrotnie, bo jestem bardzo często jednym z rodzynków niewielu, które są na placu zabaw, bo u nas taka rola jest, że ja zabieram Zuzło z przedszkola i od razu idziemy sobie na plac zabaw, bo jest tuż obok. Tam w większości są mamy, tak naprawdę mniej zdecydowanie ojców, więc nie ma w ogóle żadnych komentarzy. Tak? Tam w ogóle fajne jest to, że nawiązując nawet trochę do tego londyńskiego kościoła, to mamy taki kościół przy tym placu zabaw. Nie? Ja nie wiem, czy to nie był błąd, wiesz co, jak ty mnie tutaj próbował... Myślę, że był, nie? A przynajmniej się tworzy jakaś sekta rodzicielska, która stoi pod tym placem zabaw i się po prostu zapoznaje, zaprzyjaźnia i wiesz, jeszcze 1,5 roku temu nie wiedziałem, co to za dzieci tam biegają, kim są ich rodzice i tak dalej. Dzisiaj się już dobrze znamy, więc jest to jakiś plus. I jest to fajne tak naprawdę, bo z tego, co się orientuję, w wielu przedszkolach nie ma czegoś takiego. Ludzie wchodzą, zabierają swoje dzieci i od razu szczała do domu, nie? A tutaj pierwsze, co robią rodzice, zabierają dzieci od razu na ten plac zabaw, który jest naprzeciwko tego przedszkola i tak naprawdę uczciwie, bo wszyscy się integrują, tak? I my się w ten sposób poznajemy i dzięki temu nawiązujemy naprawdę fajne znajomości. Ale jest to integracja oczywiście taka w miarę normalna, zgodna z prawem. Nie ma tam jakichś dodatkowych środków. Nic się tam takiego nie dzieje, żeby warto było przychodzić, tak? Tak. Dobrze. No rozumiem. Nie, no powiem Ci, coś tak podejrzany jesteś, no ale wróćmy do tego Psiego Patrolu. Ale dlaczego jestem podejrzany? No bo Ty mi z Psiego Patrolu do kościoła i tak doszedłeś. Powiem Ci szczerze, mówię Ci, kilkanaście miesięcy i z gościa, który mówił, nigdy nie będziemy w kościele, to teraz nagle staliśmy sobie pod placem zabaw przy kościele. Co za przypadkowa lokalizacja, prawda? No to może tak trochę o coś innego spytam. Jak działa ten otwieracz do bramy, który zrobiłeś kilka lat temu? Nadal nie działa właśnie, wiesz? Nadal nie działa? Tak, ale słuchaj, Zuza była zawsze świetnym pilotem i jak miała pilota do telewizora, to potrafiła Ci wszystko włączyć, ale potem musieliśmy ten pilot jej odebrać. No tak, to jest zaczęła oglądać nie te rzeczy, które powinna oglądać, tak na dobrą sprawę. Więc ona pilota potrafi obsługiwać, ale ona jako pilot nadal jeszcze nie jest wytresowana. Jejku, mocne słowa, będzie trzeba wypikować, No. ale pilot do bramy, pilot do telewizora, otwiera do bramy, pilot do telewizora, a ty mówisz tak działa, daje sobie radę i jakoś nie zauważyłeś, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy, podczas których się nie widzieliśmy, pilot doznał uszkodzenia. W czerwcu się połamała. To nie była ważna data. No ja się pytam, co się działo u was, ty nic nie mówisz, no ja musiałem sam sprawdzać. Ale wiesz co, ja o tym zapomniałem. To było o tyle ciekawe doświadczenie z punktu widzenia rodzica,
że kiedy doszło do tego złamania, a to nie wyglądało fajnie, naprawdę, jak nas wezwali do przedszkola, że Zuza złamała rękę, jak ja ją zobaczyłem w gabinecie u pani dyrektorki i zobaczyłem tą rękę w ogóle, to dobrze chyba, że ja tyle horrorów oglądam, bo z jednej strony nie zrobiło to na mnie większego wrażenia, a z drugiej strony myślałem, że mi się ugnął nogi, no ale ona była w takim stanie, że trzeba było oczywiście zachować zimną krew. A to było o tyle ciekawe doświadczenie, że dosłownie 2 dni później, mimo że ona miała gips na ręce, to jakby sytuacji już nie było w ogóle. Ona już była taka, jaka była. Oczywiście ten pierwszy cały dzień, bo to się stało około godziny 10, aż do wieczora, kiedy już jej nastawili tą rękę, założyli gips, przyjechaliśmy do domu, no to widać było, że dziecko jest przestraszone przede wszystkim. Nawet nie to, że cierpi z bólu, bo ona była też na środkach przeciwbólowych, to jest oczywiste, ale no była taka przestraszona, była taka nieswoja. W sobotę jeszcze też. Natomiast w niedzielę to już była normalna Zuza. Ja już miałem obawy, ale mów dalej. Ja już miałem obawy. Jak ty o niedzieli mówiłeś, ja myślałem, że zmierzamy znowu do tego, nie, w końcu nie, nagrywanie. absolutnie, Nie, dobrze, absolutnie okej. do tego nie zmierzamy. Po prostu chodzi o to, że w 48 godzin widzisz dziecko przerażone, osowiałe, półprzytomne tak naprawdę, ze strachu, z bólu, tych emocji, ile ona w sobie musiała wtedy mieć, to ja nawet nie chcę wiedzieć, co tam się działo, bo po prostu też to widziałem, co się w nas działo też widziałem, ale ona potem 2 dni później już przeszła do porządku dziennego. I jakby dlatego ja o tym nawet nie wspomniałem, bo już o tym zapomniałem, a zapomniałem dlatego, ponieważ po tych 2 dniach wszystko po prostu to przeleciało jak strzała. Ona się w ogóle, jej ten gips w żaden sposób nie ograniczał, ona była cały czas taka sama. Jasne, pewnych rzeczy nie mogła wykonywać, okej, ale się potem nauczyła robić zupełnie inne rzeczy, zdjęto ten gips i jakby no, zapomnieliśmy o całym temacie, o całej sprawie. Ona zapomniała przede wszystkim, to jest dla mnie niesamowite. Znaczy, czasami przypomina o tym, że miała złamaną ręczkę, ale nie ma traumy. Nie, no to dobrze, bo wiesz, no to byłaby poważna sprawa, ale tak pytam, bo widzę, że no niektóre rzeczy jednak przemilczałeś, więc tak z innej strony może zagaję. No masz to prawo jazdy na przykład od podobno 20 lat, a dopiero ostatnio wrzuciłeś takie profilowe, że sobie jeździsz jako kierowca zaserduszkowany, więc tak pytam po prostu, co się zmienia, bo widać, że coś u Ciebie nagle drgnęło. Wiesz co, u mnie nic nie drgnęło tak naprawdę. Niewiele się zmieniłem od ostatniego czasu, jak się widzieliśmy. Może troszkę złagodniałem, no troszkę tak, ale to bardziej w kontaktach ja, Zuza, niż ja, inni ludzie, bo tam akurat jestem cały czas tym samym dupkiem, który potrafię być. A że czasami sobie zrobię jakieś nietypowe zdjęcie, bądź porozmawiam z córką o tym, jak to jest, czy dziewczynkę może kochać, czy nie kochać, no to chyba nie ma w tym nic dziwnego, tak? Wraz z rozwojem dziecka my też się troszkę chyba zmieniamy i dopasowujemy do tego, do potrzeb własnych dzieci. Zresztą o ten rozwój dziecka też chciałem spytać, choć moje pytanie miało przewrotnie do zupełnie innej rzeczy doprowadzić, a mianowicie, bo skoro ostatnio odgrażałeś się o jednej rzeczy, odgrażałeś się też o drugiej. Nie tylko o mszy, ale odgrażałeś się, że nie ubierzesz kiecek. I chciałem spytać, czy już zacząłeś? Nie. W dalszym ciągu nie. Jednak nie, bo nie. Mam to zapisane, że w koronach chodziłeś, pamiętam. Tak, w koronach i w koronach czasami się I jeszcze twierdziłeś, zdarza. że na razie nie wbijasz się w kiecki. Nie, w ogóle. Nie ma takiej kiecki, w którą bym się wbił w naszym domu akurat. W waszym domu. No dobrze podkreślasz, bo ja mogę się jakąś znaleźć, zapraszam. To... Nie, dzięki. Myślę, że tego nie potrzebuję do szczęścia. Akurat. Nie, dobrze, no okej, no a tak wolę spytać, wiesz co robisz, no ale skoro już poruszyliśmy taki poważny temat, to powiedz mi, czy wraz z rozwojem Zuzła widzisz te takie, nie wiem, jakieś nowe problemy w tej kwestii wychowawczej, w kwestii opiekuńczej, jak to wygląda? No bo ja mam 2 chłopaków, więc wiesz, no tu masz córeczkę, to jest jednak zupełnie troszkę, no i zupełnie inna dynamika, nie troszkę. Znaczy powiem Ci tak, do wielu problemów też my musieliśmy dojrzeć i zaczęliśmy też dochodzić do tego, jak niektóre sprawy przynajmniej rozwiązywać. Mieliśmy taką sytuację związaną z przedszkolem, ponieważ Zuza przeszła do starszej grupy i my się staramy w niej krzewić indywidualizm.
Tak chyba wręcz nawet na całego. Ona ma być sobie sama sterem okrętu, ma stanowczo stawiać jakieś swoje granice, ale też stanowczo wyrażać swoje potrzeby, mówić o tym, co ją boli, co ją nie boli, co chce i czego nie chce. No i jak się zmieniła ta grupa, przeszła do tej starszej, no to tam doszedł taki konflikt na linii ona i wychowawczyni. Ponieważ wychowawczyni coś chciała, ale Zuza nie bardzo tego chciała. I bardzo często kończyło się na tym, że ona chcąc, nie chcąc wyłamywała się z tej grupy bardzo mocno, a to mimo wszystko momentami może być problemem, ponieważ jak mi to wtedy pani też tłumaczyła, jak będziemy gdzieś szli na spacer i ona nie będzie chciała trzymać dziecka za rękę, no ja nie będę w stanie upilnować jej i wszystkich dzieci przecież, nie? No to po tej Coś w tym jest, no. No to po tej rozmowie odbyła się kolejna rozmowa. Długa, trudna w naszym trójkącie boskim, czyli ja, mamę i Zuzło. I zadziałało. W sensie po 2 tygodniach przyszła ta wychowawczyni i powiedziała, że zaszła spora zmiana w Zuzi, że ona tam już trochę bardziej się dostosowuje do tych potrzeb grupy, że ona trochę bardziej słucha, że nie jest taką do końca Zosią Samoszą. Zakładam, że to jest jakieś takie 10% zmiany w jej przypadku, ale takiej, która pasuje akurat wychowawczyni. Tak sądzę. To jak to argumentowaliście? Bo to jest ciekawe. Wiesz co, myśmy to argumentowali tym, że są pewne zachowania w grupie, do których trzeba troszeczkę się dostosować, żeby grupa mogła funkcjonować, tak? I dawaliśmy to na prostych przykładach mnie i mojej partnerki, czyli na swoich własnych przykładach, bo to jest jedyny przykład, jaki mogliśmy jej dać i też przepracowywaliśmy to, rozmawiając na pewne tematy, jak się odnosić do ludzi, jak się zachowywać, co było trochę zabawne nawet, robiliśmy taki mini teatrzyk. Ja byłem na przykład wychowawczynią, Zuza była sobą, albo mama była Zuzą, ja byłem wychowawczynią, albo odwrotnie. I ona też się temu przyglądała, słuchała i to gdzieś tam, choć to dziwnie może brzmieć i wyglądać z boku, to podziałało na Zuzę. Gdzieś tam ona sobie to przepracowywała. Na szczęście to było przed weekendem, więc miała na to kilka dni i potem chyba dotarło. Pewne rzeczy musiały do niej w końcu dotrzeć. No popatrz, czyli rozmowa, a skoro przy rozmowie jesteśmy, mówiłeś o tej debacie na temat tego, czy dziewczynka może kochać dziewczynkę. To jak to, skąd się to wzięło? Ona zaczęła. No to myślałem, tylko tak właśnie chciałem spytać, w ogóle ten temat, wiesz, jakby takich tematów nie poruszamy teraz z prostej przyczyny, to jest 5-latka. No właśnie dlatego pytam, jak ona do tego doszła, skąd to pytanie się pojawiło? Tego nie wiem, jak ona do tego doszła. Wydaje mi się, że to jest bardziej na zasadzie, kiedy ona pyta, jak coś działa. I to stąd jej się wzięło. I ona w pewnym momencie właśnie mnie o to pytała, czy dziewczynka może kochać dziewczynkę, chłopczyk chłopczyka. No to nie mogłem jej powiedzieć inaczej, jak może, tak? No bo co tu innego mogłem jej powiedzieć? Miałem jej robić jakiś paranoiczny wykład na temat tego, że to jest złe? Nie, to nie jest złe i wszyscy o tym doskonale wiemy. No nie wszyscy najwyraźniej. Znaczy... wszyscy tu zgromadzeni, jesteśmy małą, niezbyt reprezentatywną grupą, ale tak. To prawda, nie jesteśmy... Złośliwie tutaj punktuję, bo wiesz... Ja wiem, zdaję sobie sprawę. Jasne, jesteśmy pewną grupą, która rozumie, że to nie są złe rzeczy, że to nie mogą być złe rzeczy, bo idziemy do prostego słowa miłość i to jest emocja, uczucie. Jeżeli to jest złe, no to co jest na tym świecie tak naprawdę dobre, nie? No tak, to bardzo, bardzo ładnie to powiedziałeś, powiem Ci, nie wiem, może to takie uduchowienie tu widać. Nie. Okay. Nie próbuję mnie poprzeć jakiegoś... Nie, dobrze, nie pytam, bo wiesz, bo ja podobną rozmowę z pszczelarzem miałem dawno temu i w sumie jak przeczytałem u Ciebie o tym, zacząłem się zastanawiać, czy nie warto byłoby zagaić, bo teraz jest ten wiek, gdy nastolatkowie wśród epitetów, prawda, żeby się obrazić, używają różnych słów o osobach na przykład homoseksualnych. I w sumie byłem tak ciekaw, bo o ile nie słyszałem tego u pszczelarza, o tyle, jak przechodzisz przez szkole, to słyszysz różne wiązanki. I tak byłem ciekaw właśnie, skąd się u Was to wzięło, że to tak samo istnieje, to akurat bardzo, bardzo pozytywne. A co najlepsze, ona o tej rozmowie cały czas pamięta i raz była sytuacja właśnie, że
Zuza tak, już nie pamiętam kontekstu rozmowy, ale ona w pewnym momencie rzuciła, no dziewczynka może kochać dziewczynkę, ale nie w naszym kraju. O, kurczaczki, no to świadoma. No nie, zapamiętała to, co ja jej powiedziałem. Bo ja jej powiedziałem A, wprost, że w naszym przepraszam, kraju dobrze. jest z tym problem, tak? Że tutaj ślubu pary jednopłciowe nie mogą wziąć, nie mogą tego zalegalizować w żaden sposób. Mimo tego, że oczywiście politycy tam sobie udają, że zrobimy wszystko, żeby to zalegalizować i tak wiemy wszyscy, jak to się skończy, nie? Więc nie w tym kraju. Natomiast ja się cieszę, że ona zadaje takie pytania, bo z jej inicjatywy mogę w prosty, płynny sposób zacząć tłumaczyć pewne rzeczy, oczywiście bardziej w sposób dla pięciolatki niż dla osoby dorosłej, ale ona to zapamiętuje, ona to gdzieś tam chłonie, ona się czegoś tam uczy i dzięki temu wydaje mi się, że się rozwija w jakąś stronę. Nie wiem w jaką, no bo to co ja mogę powiedzieć, no 5,5 roku dopiero ma. No, ale wiesz, no już zręby osobowości są stworzone tak naprawdę, więc, bo to chyba do 3., 4. roku, czy jakoś tak się tworzyły teoretycznie, ale tyle teorii, no chciałem o tej praktyce, bo teraz mówisz w naszym kraju, no trudno. To jak przeprowadzałeś już może z nią rozmowę na temat wyboru? No bo sam nie brałeś udziału, a wiesz, to też było takie dość Nie, widoczne. u nas nie ma tego Nie? tematu. Nie, nie. Po co ja mam gadać z pięciolatką o tym, że są jakieś wybory? My generalnie przyjęliśmy już dawno temu zasadę, że jeżeli są rzeczy, o których ona nie musi na ten moment wiedzieć, kiedy jest dzieckiem, tak? No to po co ja jej mam o tym mówić? Jaki to ma sens tak naprawdę? Ona ma być dzieckiem, ona ma się nie przejmować wieloma rzeczami, którymi przejmują się dorośli, tak? Jak będzie rosnąć, no to będzie miała swoje kolejne problemy i wtedy będziemy jej pewne rzeczy wyjaśniać. Ale teraz kłaść do głowy dziecka różne dziwne rzeczy, no to chyba nie bardzo. Ale już czuję, No, ale ty mi się coś urodziło w głowie, Tak. bo zacząłeś zdanie, zacząłeś wypowiedź od po co to mamy tej 5-latce coś gadać. No to zaraz, to ja teraz się będę z tej drugiej, dobrej strony, poprawnej. No to czemu tutaj o tej miłości między kobietami to potrzebne jej było? Potrzebne? Gdyby nie pytała o to, No właśnie to dlatego, o tym nie mówili, właśnie tak? dlatego, Ale dlatego, jeżeli są pytania, to odpowiadasz, No, właśnie tak? dlatego Nie pytam o te uciekasz wybory. od tego. Nigdy nie no, uciekasz od tego. ale wiesz, pytam właśnie dlatego, czy pytała was o wybory, bo to jednak wiesz, Nie, ona w ogóle nie jest świadoma czegoś takiego jak wybory. Po prostu, no nie wiem. bo ja powiem, że ja widziałem ludzi przy przedszkolu, którzy tak perorowali, że wolę pytać, jak tam u was to wyglądało, no ale najwyraźniej mamy zupełnie inne te przedszkola, bo u nas nie ma placu zabaw, a wiesz, ludzi dochodzących do przedszkola słyszałem, że gardłują się na temat polityki, a nie słyszałem, żeby rozmawiali na inne tematy. Wiesz co, przy okresie wyborów to było na placu zabaw tak, że my sobie stoimy w grupce, gadamy, dzieciaki biegają i co one mają wiedzieć o tym, o czym my gadamy tak naprawdę? One się zajmują sobą, my się zajmujemy sobą, jeżeli już w ogóle gadamy na takie tematy, nie? No ale na szczęście poznałem na tylu spoko ludzi, że temat polityki nie jest jakoś szczególnie wyciągany na górę i omawiany. A nie, no to pozytywnie, tylko powiesz, bo czasami jednak jest tak, że ktoś przychodzi chociażby z domu tutaj, tak już z paroma rozmówcami o tym, no rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, fantastycznie widzicie, idzie prowadzenie tej audycji, muszę się w końcu chyba przespać. No i też było no, takie klasyczne, no, rodzic coś powie w domu, dziecko to przekazuje i bo wiesz, no bo się nasłucha i stąd było to, ale skoro nie, no cóż, nie będziemy to zmieniać, bo teraz powiedziałeś tutaj, gdzie sobie zapisaliśmy, krzewić indywidualność. No i wczoraj spytałem, poprosiłem do Osa może bardziej, bo to spytałem, poprosiłem do Osa, żeby tam rzuciła okiem na twojego bloga i żeby tam parę uwag przekazała. I było tam właśnie, zacznę od tego pytania, które było na samym końcu, które jest już miłe dla Ciebie, czyli no a poza tym jak ojciec i córka, to zawsze dobrze zagrzewa pytanie, jak i czy wychowywać córkę na feministkę, bo gdzieś tu było, pisze on o tym, jak wzmacniać pewność siebie u dziecka, jak wychować pewne siebie dziecko. No i chciałem spytać, jak to jest? Krzewicie tę indywidualność? Wychowujecie ją na feministkę? Słuchaj, to czy ona będzie feministką, czy ona się okaże osobą homoseksualną, czy ona będzie intelektualistką, czy ona będzie jakąś grupi, czy czymkolwiek. Grupi, ale jak ty do tego po prostu doszedłeś? wiesz, bo to jest właśnie to pytanie, które dla mnie jest z gatunku na razie troszeczkę tych absurdalnych. Jak ja mogę wychowywać dziecko 5-letnie na feministkę?
Ale właśnie widzisz, to jest dla ciebie absurdalne, ale No. zauważ, przesyłam komuś twojego bloga. Ja wiem. Bo ja nie zauważę już tego. Ja wiesz, ja i z tobą rozmawiałem, co chciałem na ciebie znaleźć, sobie znalazłem na tamtą rozmowę i mówię ciekawe, jak ci ludzie odbierają, bo widzę, że coraz więcej ludzi cię czyta, coraz więcej ludzi o tobie rozmawia. Więc wysyłam osobę, która się zawodowo tym zajmuje i to już ci przeczytam, bo to jest od czego w ogóle zaczęła mi wypowiedź. Tam jest już tak słodko, różowo i cool w tym prezentowanym przez niego świecie, że mnie to na przykład wkurwia. U mnie tak to nie wygląda. Domyślam się, że nie pokazuję wszystkiego. Ale tell me why i co jest za tym listkiem figowym? Widzisz, jak cię obserwują ludzie? Nie wierzą. Ale Nie wierzą, że świat wygląda tak dobrze. Znaczy, jeżeli ten świat wygląda tak dobrze, to znaczy, że chyba coś po drodze spieprzyłem, wiesz? Tak naprawdę. Nie wygląda dobrze. To jest oczywiste, że nie wygląda dobrze, ale przecież ja nie będę pokazywać ludziom na blogu wszystkie nasze problemy, z którymi się musimy borykać. Ale tak? oczywiście. On nie jest, ten blog nigdy od tego nie był tak naprawdę. Ten blog ma zapewnić taką nutkę rozrywki, jaką my dzięki dziecku też mamy. Żeby się pośmiać, żeby czasami się pożartować, żeby sobie czasami o pewnych problemach oczywiście pogadać, ale jakby o wielu rzeczach nie piszę, bo po pierwsze to nie są wszystkich sprawy, ja aż tak się otwierać przecież nie będę. Po drugie są pewne rzeczy, które przechodzimy w swoim domu z Zuzą. No ta złamana ręka to akurat to była rzecz, której nie mogłem uniknąć, żeby ktoś nie zauważył, że Zuzi się złamała ręka, tak? No bo to widać czasami na zdjęciach. Ale gdyby nie to, no to nikt by do tej pory o tym nawet nie wiedział. Tak samo jak ludzie nie wiedzą o jej wypadkach sprzed 2 lat, jakie przychodziła, czy tam o wizytach w szpitalach i tak dalej. Ja o tym nie piszę, bo też bałbym się wytworzenia takiego wrażenia, że coś tam sobie piszę, a potem wrzucam jakiś łzawy post, że moje dziecko cierpi i tak dalej. Cierpienie i wszelkie krzywdy, jakie się dzieją w życiu Zuzła i które my musimy prostować, musimy jej pomagać, sobie z tym radzić i tak dalej, to zostaje w domu, tak? Na ten blog wchodzą rzeczy, które są zabawne, absurdalne, najczęściej. No tak, ja to rozumiem. Dzięki temu zachowujesz przede wszystkim spójność. No poza tym nie musimy obarczać wszystkich, tak jak mówisz, za tymi problemami, ale pytam, bo też wczoraj miałem takiego, akurat dokładnie wczoraj komentarz pod jednym z wpisów. Ze wszystkich nieprawdziwych historii ta nie wydarzyła się najbardziej. Ja uwielbiam ten tekst, naprawdę, ale sam go czasami stosuję, wiesz? No tak, tylko że wiesz, przychodzą ludzie i dla nich to jest niemożliwe, bo przecież życie tak nie wygląda. No u mnie tak wygląda, no co ja mam pisać, wiesz, 90% rzeczy, które opisujemy, no to są raczej te pozytywne, bo to nie my się chcemy chwalić, z nich się cieszymy, no co ja mam pisać, prawda, cały czas, wiesz, o jakichś tam tragediach mam. Ja już parę burz w ostatnim czasie trochę wywołałem, a największą chyba związaną z jedzeniem tostów. A nie kojarzę burzy, czemu burza było te tosty? Same tosty kojarzę, ale burza? Wiesz co, generalnie zawsze jak jakiś post, który mocniej zagrzeje, zawsze się pojawiają ludzie, którzy w ogóle nigdy wcześniej mnie nie obserwowali. I na podstawie jednego posta opowiadają już cały mój życiorys i cały życiorys dziecka i jak to dziecko jest wychowuje i co najlepsze potrafię przewidzieć, jakie to dziecko będzie w przyszłości. No klasyka. To jest klasyka gatunku oczywiście, nie? No i raz wrzuciłem posta o toście, to po prostu niesamowicie bawi, a kwestia była taka, że jak już wspomnieliśmy, posty, które wrzucamy, one są w większości prawdziwe, ale są ubarwiane też, tak? No, to jest oczywiste, że ja też takie zabiegi potrafię stosować i czasami jak opisuję, to dostosowuję troszeczkę rzeczywistość pod tego posta i piszę dokładnie tak, jak sobie to wymyśliłem i w tym poście akurat chodziło o to, że Zuza kręci się w domu wokół 5 posiłków w swoim menu. Że tam są parówki, zupa z makaronem, tosty, grzanki i coś tam, i ostatnio kabanosy, nie? No i tam potem afera się zrobiła o to, że czym ją karmię? Że jeżeli dziecko ma tak ograniczoną dietę, a nie ma oczywiście, to na pewno będzie miała problemy zdrowotne. Po drugie, jak ja mogę być, jakby to ująć, jak możemy tak nie wychowywać dziecka, że ono robi co chce i ono wybiera co chce i nas traktuje tak, a nie inaczej, na podstawie podstawowości, nie? Że ona jest rozkapryszoną gówniarą na przykład, bo tam też takie teksty leciały.
Potem była część A oczywiście... to już bym przerwę ci, ja tutaj bym, jak nie blokuję, to jak są ataki personalne byłyby na właśnie mamę M lub chłopaków, to już bym się chyba wkurzył. To Nie, powiem, wiesz co, ja się wkurzam, ale ja wiem, że to nie ma najmniejszego sensu dyskutowanie z takimi osobami, bo one są już nastawione, tak? No tak, ale my, żeby chyba bym ich zablokował. Ja dlatego to robię. Znaczy, ja zawsze podchodzę do takich różnych zarzutów, najpierw próbuję rozmawiać. No tak, To jest normalne, ale jeżeli ja widzę, że leci atak personalny w moją stronę, leci atak personalny, znaczy w moją stronę, to mi to tam jeszcze ryra. Dokładnie. Ale jak już atakują dziecko, którego zupełnie nie znają, niewiele mogą oni powiedzieć, ale oczywiście potrafią wysnuć nieprawdopodobną historię, no to wtedy to osobę blokuje. No po co on się ma męczyć, to ona i po co ja się mam męczyć, tak? Tak naprawdę z takimi ludźmi. No i czasami ludziom do tego, żeby wybuchli jakimś taką, nie wiem, no mową nienawiści, nie, no to jest za mocne słowo, nie, ale żeby się po prostu odpalili i zaczęli jakieś swoje różne wysrywy kierować w naszą stronę, nie potrzeba wiele. Jeżeli post związany z prozaiczną rzeczą jak jedzenie tosta robi coś takiego z ludźmi, to wydaje mi się, że my już jesteśmy bardzo nisko, jeśli chodzi o rozwój emocjonalny przede wszystkim. No tak, jest to problem, ale fajną rzecz zauważyłeś na początku, bo tam stwierdziłeś, że ubarwiasz. Ja w ogóle nie ubarwiam, bo ja bym to nazwał uczciwie, no ze względu na nasz zawód, no to jest po prostu przeniesienie ciężaru i akcentu. No wiesz, to jest tak jak z wczorajszym moim wpisem, przecież to jest, bo do czego zmierzam. Ja go wrzuciłem od razu jak to się stało, bo ja byłem dumny z tego, że gość mi mówi, to dopóki nikt, jak to było, dopóki ktoś się ze mną nie pobawi, dopóki nie zjem. No więc krzyczał z jednego pokoju, to powiedział mu, że poprawna forma powinna być dopóty. No i on po jakiejś pół minucie to powtórzył. No to wiesz, no z mamą my zaczęliśmy się śmiać. Oczywiście mogę tu przedstawić, że po raz kolejny zbuntowany mały dziad mówi, że dopóki się nie pobawimy. No stary, no przecież to jest kwestia ciężaru, no przecież to ma być zabawne. To trzeba wyciągnąć z tego coś dobrego, że on, stary, opanował zwrot, którego wielu Polaków używa niepoprawnie. No to ja byłem dumny, no i dostaję. Powiem, że to mnie tak zaskoczyło. Ja mówię, dobra, no rozumiem, można nie słuchać. Różni ludzie piszą, nie mam też paru takich różnych hejterów, ale generalnie naprawdę uważam, że mam super wesołą społeczność, która czerpie z tego przyjemność, że opisujemy te historie takie, jakie one są, jak my je widzimy. No chyba oczywistym jest, że jak ty opisujesz o tych parówkach, to wiadomo, że dziecko nie je cały czas parówek, no bo przecież jesteś w moim wieku, to już Werner Liczka, trenując Górnika, zawsze mówił, żeby nie żreć non-stop parówek. Ale spójrz na to z takiej strony. Wielu ludzi, i to się w ogóle już odnosi do nawet nie naszych blogów parentingowych, ale takich portali, fanpage'y, które w cudzysłowie są opiniotwórcze. Jak wiele rzeczy wpada od jakichś tam autorów, są wrzucane i ludzie absolutnie tego nie chcą nawet weryfikować i nie zastanowią się nad tym 2 czy 5 razy, tylko przyjmują dokładnie 1 do 1, jak tam to jest napisane. Ja jestem tym przerażony, bo wchodzę na różne blogi, też parentingowe i czytam pewne rzeczy i ja już z samego stylu pisania widzę, że nie mogę tego traktować tak dosadnie, poważnie, bo inaczej bym zwariował. Są też miejsca, w które ja wchodzę i ktoś podaje jakieś fakty. To znaczy w jego mniemaniu to są fakty. Kwestia Halloween. Po prostu ile bzdur się już na ten temat naczytałem w ciągu tych ostatnich kilku dni, skąd się w ogóle wzięło święto Halloween, a to jest dosłownie 2 kliknięcia. Wchodzisz w Google, wpisujesz Halloween i już z samej Wikipedii już wyciągasz pierwsze informacje, tak? A potem możesz sobie lecieć i szukać i czytać o tym, czym jest Halloween, z czego ono się wywodzi, dlaczego to święto w ogóle jest takie dzisiaj, a jakie było ileś tam set lat temu. To jest proste, tak? A ludzie tego nie robią. No, nie robią, no po co? No to jest... Mi się najbardziej podoba, jak były te ataki na Halloween, że ci nie lubią, bo to jednak atakuje, to szatan, to diabeł. Najbardziej mi się podobał komentarz, mam kolegę diabła i mu się to Halloween nie podoba, bo spłyca całą sprawę. I moim zdaniem to można tak sobie właśnie się przerzucać cały czas. No to przecież kurcze pieczone. No ale i co roku to robimy, tak? I co roku zaczynamy tą samą zabawę. Za chwilę się będziemy bawić w Święta Bożego Narodzenia, ponieważ będzie też druga strona medalu, czyli ludzie, którzy będą deprecjonować całe to święto. Te święto jest, ono jest w jakiejś tam naszej tradycji, po co się w to w ogóle bawić tak naprawdę? Po co wywoływać sztuczne burze albo gadać totalne bzdury na temat czegoś, co nie jest prawdą, zamiast po prostu podać prawdziwe fakty.
Jaki to jest problem? Albo jeżeli ktoś już coś podaje, ktoś już zaczyna mówić i uznaje się za specjalistę w danym temacie, to dlaczego ludzie nie chcą tego zweryfikować? W żaden sposób. I potem mamy to, co mamy tak naprawdę w sieci. No generalnie Facebook to już jest w ogóle taki śmietnik straszliwy się zrobił. Dobrze, zapisałem sobie pytanie na koniec, nie chcę go od razu zadawać, bo mnie rozbawiło i nie mam się po to śmiać, więc wrócę do tej osoby, która sprawdzała twojego bloga. Dobra. I mam taką konstatację. Na wielu ojcowskich blogach nie ma takiego przyznawania się do słabości, co widzę już na mamowych blogach. No, dopiero się zaczyna, bo ja to widziałem mamy, które były tak umalowane, że ja się dziwię, że można po domu tak chodzić i przygotowanym być, bo ja to czasami w dresie śmigam jednak. I teraz pytanie. Bo powiem Ci, to pytanie mnie zaskoczyło, dlatego się muszę przyszykować. Czy więc bycie zajebistym ojcem stało się substytutem mierzenia penisów w męskiej szatni? I teraz otwieramy nawias, bo przecież to się tam robi, prawda? No i to pisała poważna osoba, żebyś miał świadomość, więc... Ja się czasami zastanawiam, jak ludzie dochodzą do pewnych wniosków i chciałbym poznać tą osobę, która to napisała. To jest osoba, która obserwuje właśnie blogi parentingowe, która się tym zajmuje zawodowo i ja byłem zachwycony tym substytutem mierzenia penisów w męskiej szatni, więc to oczywiście miało być żartobliwe, no ale jednak, padło. Jest tam na pewno poważny wątek zajebistości ojca, tak? Tak. Jeżeli ktoś uznał w ogóle, albo podejrzewa mnie o to, że jestem zajebistym ojcem, no to musi przetrzeć swoje okulary, jeszcze troszeczkę poczytać, cofnąć się kilka lat wstecz na tym blogu i zobaczyć, od czego to się też zaczęło i jak bardzo zajebistym ojcem jestem, bo nie jestem. I to jest oczywiste, tak? Ja też, wydaje mi się, przynajmniej taki też był mój cel, żeby pokazywać to, że ja jako ojciec radzę sobie, a jednocześnie sobie nie radzę z wieloma rzeczami. Może teraz w ostatnich tygodniach czy tam miesiącach jest tego mniej, ale jakby to też pokazuje to, że Zuza dojrzewa i tych problemów pewnych, które ja miałem początkowo, żeby sobie z nią poradzić, one zniknęły, tak? Bo ona też więcej już rozumie i ona też czasami potrafi do mnie podejść jak do dziecka. Moje dziecko podchodzi do mnie jak do dziecka i po prostu mnie potrafi, nie wiem, przytulić, powiedzieć, że mnie kocha i jakby wszystko zaczyna być ok. To się cały czas zmienia. Ja się czasami boję, że za jakiś rok, 2, 3 ja już będę pisał tylko o jednorożcach, jakichś tęczach, chmurkach, serduszkach, czyli to będzie zupełnie inny charakter tego bloga niż był na samym początku. Ale ja teraz, tak jak Ty broniłeś tego zimowego święta, nie wiem, mówię nazwy, już po prostu widać mam na ciebie, nie, że mam coś do święta jakoś per se, tylko chodzi mi o fakt, że coś za dużo tego dzisiaj. W każdym razie powiedziałeś, że dlaczego ktoś Cię ma za zajebistego ojca, to ja akurat z tą osobą znam się prywatnie i wiem, z czego może wynikać ta ocena. Chodzi o to, że spędzasz czas z dzieckiem, wsiąkasz w niego, poświęcasz się tym rozrywkom, chłoniesz je, nie oceniasz, tylko z nimi płyniesz i to widać po Twoim blogu, że Ty żyjesz tym. No już też, dlaczego pytałem o kiecki? Tutaj nie ma żadnej złośliwości, tylko wiemy, że ubrałeś te korony, że wszedłeś w to. Tak. A to jak to jest trudne, jak to opisywałeś na początku, no to może teraz okrzepłeś, wiesz, więc sądzę, że ta zajebistość wynika z tego, że no faktycznie jest to wesoły, radosny blog, no Twoja córa jest tam pozytywną osobą. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, nie? Dojście do takiego momentu, przynajmniej dla mnie osobiście, bo różni ojcowie różne ścieżki przechodzą, było dość długie, wyboiste i mi trochę zajęło też zrozumienie pewnych rzeczy, zrozumienie reagowania na pewne sytuacje samego siebie, ale też zrozumienie dziecka, bo tego kiedyś tam wcześniej nie było. Wydaje mi się, że ja też musiałem dojrzeć razem z Zuzą. W sensie, no, dziecko dojrzewa w inny sposób, a ja musiałem zacząć troszkę dojrzewać do niej, tak? I się też dopasowywać. Wiem, że wchodzimy na takie bardzo poważne już wychowawcze tematy, no ale tak to u mnie wyglądało. Ja i tak twierdzę, że daleko mi do tego, aby być super fajnym ojcem, natomiast staram się jak mogę i pewnie będę się starał, no bo skoro jestem jej tatą, to dlaczego mam ją traktować jako mebel w mieszkaniu, który trzeba tylko i wyłącznie nakarmić, przestawić, ubrać, wyprawić do przedszkola? No tak, to też może być wskaźnikiem zajebistości tej, skoro już przy tym słowie tutaj zostaliśmy.
No chociażby to, że po każdym z tych potknięć wstawałeś, szedłeś dalej, rozwijałeś się i zostawałeś przy tym, że nie było tak, że Ale ty to nagle, było- tak jak mówisz, zacząłeś traktować ją jak mebel, no ty się rozwijasz z nią, no to jest ten dobry wskaźnik, no bo przecież ojcostwo to też jest droga pewnej nauki. No słuchaj, twoje dzieciaki się potykają, ty się potykasz razem z Ja nimi się tak w ogóle nie naprawdę. potykam, człowieku, ja chodzę perfekcyjnie. 20 parę złamań mam, to jest przypadek. W ogóle, No, nie? no dokładnie tak, ale sam wiesz, że jak dziecko się potknie, no to ty też się musisz potknąć. Jeżeli się dziecko przewróci na ziemię, to jakby metaforycznie też musisz się przewrócić na ziemię, żeby to dziecko doprowadzić do czegoś, tak? Żeby pomóc mu wyjść z pewnych rzeczy. Pomóc wstać, poznać. Jeżeli dziecko się w coś bawi, no ciężko uniknąć sytuacji, w której ty się z nim nie będziesz w to bawił, nie? Albo przynajmniej nie będziesz zachęcał do takiej, a nie innej zabawy. To jest normalne. Mi się wydaje, że to jest bardzo normalne, aczkolwiek To powinno być normalne. ostatnio gdzieś tam na fejsie, chyba na Mom and the City, możesz to wyciąć, jeżeli nie chcesz jej reklamować. Nie znam, spokojnie. Tam generalnie kwestia była też dotyczyła feministek i tego, co faceci powinni robić i czego faceci nie chcą robić i tak dalej. Generalnie cała afera się z tego zrobiła i wychodzi na to, że dalej są faceci, którzy nie są w stanie robić prostych rzeczy nawet przy dzieciach, tak? I to jest dla mnie niesamowite, że faceci nie potrafią się przemóc do przewijania tej pieluchy nieszczęsnej, do podcierania tyłka małemu dziecku, które no przecież samo tego nie zrobi, noszenia go na rękach, zaprowadzenia go do przedszkola, nakarmienia go, przytulenia i tak dalej. Tak, jakby rodzicielstwo miało im odebrać jakąś męskość. No, wydaje mi się, że facet jest wtedy facetem, kiedy potrafi zadbać o swoje dziecko, o swoją rodzinę na bardzo wielu płaszczyznach, a nie tylko na jednej. No ale ty gdzieś sam teraz udowodniłeś to, że, bo najpierw mówisz, że to wydaje się, że to jest normalne, no po raz kolejny wyszło na to, że to, co normalne dla nas tutaj akurat niekoniecznie jest przez ogół takie przyjęte za normalne, wiesz, no jednak nie wszyscy ojcowie tacy są, tak jak mówisz, mają problem, dlatego skoro jesteśmy tak poważnym, to czytamy dalej maila, bo ja go musiałem skończyć. Aha. A tak na poważnie to zastanawiam się, bo tutaj widzisz, będzie taki mały plot twist, czy ojcowie dają sobie radę na czy ojcowie dają sobie przestrzeń, przepraszam, na słabość w ojcostwie, czy mówią, ale mi to nie wyszło, jestem zmęczony, nie daję rady. Matki też dopiero się tego uczą, ale jak widzę zaangażowanego ojca, który mówi o ojcostwie, to wbrew temu, co się mówi, że ojciec to wystarczy, że jest i wszystko mu się wybacza, to ja na przykład nie widzę tego. Może to generalizacja na podstawie zbyt małej próbki zaangażowanych ojców, ale mam poczucie, że tacy ojcowie prędzej zasną na stojąco, niż przyznają się, że są zmęczeni i potrzebują się zamienić. Kurczę. Nie, to wiesz, mogę to powiedzieć tylko na przykładzie naszych domowych relacji. Ja jestem zmęczony, mama przejmuje Zuzę. Mama jest zmęczona, ja przejmuję dziecko. I tak to u nas funkcjonuje też, że są oczywiście części wspólne, gdzie razem zajmujemy się dzieckiem, opiekujemy i tak dalej, ale są sytuacje, w których no, jedno albo drugie nie wytrzymuje psychicznie, fizycznie, nie wiem, musi się zamknąć w pokoju, obejrzeć sobie serial, wyjść z mieszkania i my sobie na to pozwalamy. Po prostu, no, to jest banalnie proste, no, kurczę, jeżeli razem coś robimy, nie, no to pozwalamy sobie na słabość, no bo dlaczego nie? Przecież to jest też coś naturalnego chyba, nie? No tak, ale ten stereotyp zmęczenia jest na tyle silny i na tyle zresztą uzasadniony, że ja miałem, przygotuj sobie pytanie w stylu, że nie będę oszukiwał, ale umówiłem się z Tobą, by na chwilę wyrwać się z domu i zmrużyć oczy, więc nie wiem, opowiedz mi, jakie filmy obejrzałeś ostatnio. No jest to jednak faktycznie takie przeświadczenie, że dla mężczyzny jest to jakoś bardziej męszczące. Jakoś, tak wiesz, no ludzie przyzwyczaili się do tego, patriarchalnego społeczeństwa, że jak kobieta wstanie o 5 i pójdzie spać o 12, to jest okej, no ale jak tata już 2 razy wstanie na sikanie w nocy, no to jest bohater, order z kartofla, wiesz o co chodzi i dobrze dojechał do roboty, nie? Nie, to wydaje mi się, że jest troszkę jednak inaczej i jeżeli ktoś czuje się zmęczony i mówię tu o facetach, no to dlaczego mają udawać, że tak nie jest? Tym bardziej, że chłop to jest dziwna postać, która wraz ze zmęczeniem rośnie u niej wkurw tak naprawdę.
i negatywne emocje, tak? No bo to u wielu facetów to się jednak bardzo często wiąże. Im bardziej jest zmęczony, tym bardziej jest nerwowy. No to po co się męczyć z dzieckiem i przerzucać te nerwy na dziecko, bo to zawsze prowadzi do eskalacji domowej. Zawsze prowadzi do jakiegoś konfliktu. Może prowadzić do sytuacji, które nie powinny następować, nie? I tutaj oczywiście może dojść nawet do przemocy. Bo są tacy rodzice, którzy im bardziej są nerwowi, tym i nie radzą sobie z pewnymi sytuacjami, to sięgają po klapsy klasyczne, jeśli nie po coś więcej. Wydaje mi się, że warto balansować we własnym domowym gronie pewne sytuacje i jeżeli jest się właśnie wykończony, zmęczonym, a bycie rodzicem męczy. I jeżeli ktoś mówi, że to jest pięknie pachnąca, prosta droga do 18 roku życia dziecka, no to jest kretynem i kłamcą. I to o tym wiemy. My musimy być zmęczeni, no bo nie jesteśmy Herkulesami, nie? No. Może ty. Nie, ale tak żart żartami, ale jeszcze mam jedno poważne pytanie i widzę, że twoich nie zadam, mimo że odgryzałeś się i tak 5 minut to ci zajmie, więc piękne pytania, które miałem tu przygotowane, może wylecą. Ale jak wzmacniać pewność siebie u dziecka i jak wychować pewne siebie dziecko? To jest pytanie po przeczytaniu właśnie twojego bloga. Wiesz co, nie ma na to jednego sposobu. Bardzo często staramy się Zuzę utwierdzać w przekonaniu, że robi coś dobrze. Ale oczywiście, jeżeli coś robi źle, to też na to jej zwracamy uwagę. Mówimy jej o tym, że ona nie musi wszystkiego robić tak, jak ktoś sobie życzy. Nie musi się bawić ze wszystkimi dziećmi na placu zabaw, bo jest na tym placu zabaw. Może robić pewne rzeczy tak, jak jej się podobają. Dzięki temu ona się czuje silniejsza i wie o tym, że nie musi się godzić na pewne rzeczy, które się dzieją wokół niej. I to jest fajne. Czasami jest to wkurzające oczywiście, bo ona to przynosi na dom. My ją prosimy o coś, żeby coś zrobiła, ona mówi jedno proste stanowczenie i sobie idzie. No i z jednej strony, no kurczę, chciałeś doprowadzić do tej sytuacji, no to teraz musisz to jakoś rozwiązać, nie? No ale tak to właśnie wygląda. My jej mówimy, nawet nie mówimy, my ją po prostu prowadzimy w taki sposób, żeby ona wiedziała, że jest wartościowym dzieckiem, żeby nie czuła się nigdy źle w różnych towarzystwach, dzięki czemu ona potrafi wbić jak dzik w towarzystwo, które nie rozumie jej języka, a tak się zdarzyło w Anglii i się po prostu z nimi wszystkimi zaprzyjaźnić w ciągu 5 minut, a bariera językowa jest ogromna. Ona potrafi bardzo pozytywnie podejść do innych ludzi i powiedzieć im cześć, dzień dobry, hello, do niektórych się przytuli, oczywiście nie obcych, tylko tych, których zna, bo po prostu czuje, że może, że zna już pewne granice, na które sobie może pozwolić przekroczyć. No kurczę, nie da się tego tak naprawdę powiedzieć tak w kilku zdaniach. Jak się tą pewność buduje? No, nie robimy niczego przede wszystkim, żeby ona się czuła źle sama ze sobą. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą robimy. Ona ma się czuć z sobą, we własnej skórze, nawet jeżeli ma jakieś drobne ułomności w postaci złamanej ręki, że w dalszym ciągu jest taka sama, że ona nie jest w żaden sposób gorsza, że ona może robić wszystko tak samo, jak robiła wcześniej i jak będzie robić później. Skoro to złamana ręka, bo ja zawsze zapominam, wszystkich, którzy do tego momentu doszli, zachęcam, by dawali łapki w górę, bo tak mi się teraz skojarzyło, czyli te subskrybowali kanał, gdziekolwiek go słuchacie. A przeciąłem tak, bo no już powoli musimy kończyć, kolego. No, muszę dojść do ważnego pytania, bo cały czas tylko Zuzu i Zuzu, tak. A co to właściwie u ciebie? Kim ty właściwie jesteś? Bo tak, oprócz tego, że ojcem. Czy może to przesłania wszystko? Wiesz co, to jest fajne pytanie. Jakbyś mnie je zadał 1,5 roku wcześniej, jak tutaj byłem, to absolutnie bym ci już nie byłbym ci w stanie powiedzieć, poza tym, że jestem tatą. Bo tak
do pewnego momentu jednak to rodzicielstwo strasznie determinuje wszystko, co robisz na co dzień i nie masz czasu na nic innego, nie? A na przykład ostatnio zacząłem powoli odkrywać na nowo pasję, rzeczy, którymi się zacząłem zajmować już lata wcześniej, typu fotografia, typu pochłanianie książek, jak jakiś książkoholik, a nawet wróciłem do pisania tekstów, czyli powoli zaczynam być tą samą osobą, którą byłem przed Zuzą. A byłem, wydaje mi się, że gdzieś tam albo ktoś postawił przy tym, raczej wsadzi to w cudzysłów albo nie, ale byłem gdzieś tam artystą, fotografem, no i dziennikarzem, tak? I jeśli dziennikarstwo było cały czas, no to jakby inne rzeczy, których nie było przez ostatnie kilka lat, już powoli zaczynają wracać i to się wiąże też oczywiście z jedną rzeczą. Tym, że Zuzło dorasta i ja w końcu mogę się też trochę zająć sobą. Powiem Ci, że widzę, iż jednak zadam to ostatnie pytanie, bo Nie. te kilkanaście miesięcy temu nie zadałem, nawet go nie zapisałem sobie. Teraz już mówię, no mówisz o tych 5 minutach, mi się tak odgrażałeś, zachowałem sobie jeden wpis, więc skoro tak mi, że wróciłeś do rzeczy, które robiłeś przed Zuzłem, no to Tak. warto spytać, kim jest Pajewska. Pajewska, Mirka. Nie wiem, tam nie napisałeś wtedy imienia. Powiem Ci, że teraz nie wiem. No bo powiedziałeś fotografia, Tak. czytanie, dziennikarstwo, a wróciłeś do uprawiania tego poletka sztuki o nazwie poezja? Tak, no wróciłem i o tym powiedziałem już przed chwilą, nie? Nie powiedziałeś poezja. Powiedziałem, Powiedziałeś zacząłem pisanie. pisać wiersze. Powiedziałeś, zacząłem pisać. Nie dodałem A, ważnego właśnie słowa. dlatego tak się łapię, bo mówię ty. Przepraszam. Bo właśnie, no to jak Ale wiesz, w mojej głowie, jak już Ja powiedziałem... odsłucham, bo może ja no. się, jeśli tak było, to z góry przepraszam, bo nie będę tego 6 razy montował, ale no nie usłyszałem słowa poezja, a miałem zapisane, że właśnie grupę zakładałeś kiedyś, prawda, że można właśnie wrzucić. Znaczy w ogóle wiesz, jeśli chodzi o Pajewską, bo to jest Mirka Pajewska, to jest znana poetka z Chorzowa. W sensie wiadomo, znana w środowisku, no bo... No to wiem, kojarzę, to jest ta, która miała, że jeśli matka umrze, szybciej się do lekarza dostała ten, tak? Tak, Którego- to jest bardzo specyficzna postać. Natomiast tak, ja właśnie zacząłem wracać do poezji, do pisania poezji, nie do czytania, bo jakby czytać poezji nigdy nie lubiłem za mocno. Oczywiście mam tam swoich jakichś ulubionych poetów, bliżej mi znanych, bo ich znam osobiście, czy też nieznanych, bo nie żyją, ale tak, wróciłem właśnie, to miałem na myśli, nie? Mówiąc, że wróciłem do pisania, że w mojej głowie do pisania wierszy, a jak tego nie wybrzmiało głośno. Zresztą no, na blogu też już parę tekstów rzuciłem w ciągu Na ostatniego tego różowego tygodnia. bloga, na tego różowego, cukierkowego, tak. Na tego bardzo To cukierkowego. pewnie nikt już go nie przeczytał, bo to ile można tych cuksów zjeść. No ale dobrze, no to w takim wypadku patera jakim sucharem na koniec przydzwonię. Nie. On się już wcześniej zrobił, ale jak teraz powiedziałeś, że wracasz, no to wracamy do samego począteczku i do tego, łącząc klamrą z tym, co teraz powiedziałeś, to kiedy zmiana bloga na, przybliży się do mikrofonu, nawrócony tatę. To nigdy nie nastąpi, natomiast tak już całkiem poważnie ten blog może się za jakiś czas zacząć dość mocno zmieniać i bardziej to wszystko, co dzieje się między mną i Zuzłem, będzie trochę bardziej już odsunięte, a bardziej się skupię na sobie. Okej, bo już chciałem zadać osobiste pytanie, czy chodzi o to, że drugi otwierasz do bramy się szykuje, czy po prostu to jednak chodzi o dynamikę? Na Okej. szczęście nie. Chodzi o zwykłą dynamikę, że przyjdzie pewnie taki moment, w którym środek ciężkości tego vloga będzie trzeba przerzucić już całkiem na mnie, a Zuza będzie już takim już dodatkiem. No bo wszyscy wiemy, że zaczęło się od dziecka to wszystko, no ale to nie znaczy, że to musi cały czas iść tą drogą i ten vlog nie może się rozwinąć w zupełnie inną stronę, tak? I myślę, że to się za jakiś czas może zacząć dziać. Już się dzieje tak naprawdę. To już jest trochę inna forma pisania, inne pokazywanie rzeczy bardziej związanych ze mną. A co będzie za kilka lat? No, może być tak, że za rok, za półtora się spotkamy i będziemy rozmawiać o jakichś moich własnych przemyśleniach, albo totalnie o popkulturze na przykład, albo o moich wierszach, albo o jakichś innych rzeczach niż o Zuzie tak naprawdę. Zuza będzie dodatkiem do tej rozmowy, a nie jej główną częścią. Dobrze. Bardzo mi się spodobało. Też miałem głupi dowcip, już się powstrzymuję, więc kończę. Życzę Ci dalszego rozwoju.
No i do następnej razy. Ja bym chciał. Dzięki.